Czym się dzisiaj będziemy zajmować? Wydaje mi się, że na bazie tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, to znaczy o tym, jaka jest rzeczywistość, w jaki sposób funkcjonuje. Mówiłyśmy o tym, że ona jest spójna, że w związku z tym musimy się liczyć z konsekwencjami naszych działań. Przez to, że jesteśmy nieśmiertelni, również musimy się liczyć z konsekwencjami naszych działań, ponieważ niezależnie od tego, czy żyjemy teraz, czy będziemy żyć w następnych wcieleniach, zawsze potkniemy się o to, co stworzyliśmy wcześniej. W związku z tym myślę, że teraz warto byłoby również powiedzieć o roku 2012, który był uważany za rok apokalipsy, kiedy nasza cywilizacja miała się skończyć. Rok 2012 minął, nic się nie stało. Niemniej jednak jeszcze przed tym rokiem w dość, powiedziałabym, konsekwentny sposób zaczęła się z nami porozumiewać rzeczywistość ukryta, ta, która jest w stosunku do naszej zwierciadlana. Otrzymujemy stamtąd regularne komunikaty dotyczące właśnie tego okresu związanego z rokiem 2012, bo to jest środek galaktycznej koniunkcji. I w związku z tym warto, żeby ci, którzy się zajmują rozwojem swoim i chcą ten rozwój przekuć w inne warunki naszej tutaj działalności na Ziemi, w inny sposób funkcjonowania. Ci, którzy są religijni, być może chcą w rezultacie kiedyś w końcu zacząć budować Królestwo Niebieskie na Ziemi. To, o którym była mowa w Kościele, w Biblii, w Nowym Testamencie. Bo tak prawdę powiedziawszy, to, że Jezus mówił, że Jego Królestwo jest nie z tego świata, nie znaczy o tym, że my tego Królestwa nie możemy tutaj zbudować. I okazuje się, że mamy do tego wszelkie prawo i możliwości, właśnie dlatego, że jesteśmy wielowymiarowi, dlatego, że jesteśmy nieśmiertelni, że jesteśmy w stanie poznać funkcjonowanie rzeczywistości, już poznaliśmy je, już wiemy, w jaki sposób rzeczywistość funkcjonuje, że funkcjonuje w stanie dynamicznej równowagi, a więc harmonijnej równowagi, gdzie każda drobna zmiana wywołuje potencjał do tego, żeby coś zmienić na lepsze. Ten potencjał mamy, jesteśmy, można powiedzieć, jego emanacją, bo jesteśmy również częścią Boga. Nie tego, którego widzimy na ołtarzach, tylko tego, który planuje, daje nam zadania do wykonania. My się na to godzimy. Można powiedzieć, że nawet zawieramy coś w rodzaju umowy, przychodząc tutaj, a potem o tym zapominamy i się tym w ogóle nie przejmujemy, tylko realizujemy własne plany. I to realizujemy je, można powiedzieć, od tysięcy lat, bo nasza cywilizacja, jak się okazuje, i to też informacja jest z rzeczywistości ukrytej, nasza cywilizacja ma już około 200 tysięcy lat. I ta nie jest pierwsza. Mamy już za sobą sporo klęsk i czas wreszcie na to, żeby klęska zamieniła się w triumf. Danusia, nie mogę się doczekać. A któż to puka w te drzwi niejawne, z tych drzwi niejawnych w te jawne? Przedstawiciel ziemskiego systemu życia w służbach magnetycznych, tak się przedstawia. Twierdzi, że nazywa się Krajon,
Dlaczego właśnie uważam, że warto jego słuchać? Dlatego, że to, o czym mówi, my w tej chwili widzimy odbicie i w tym, co się dzieje na Ziemi, i w zdobyciach nauki, tych ostatnich. Po prostu on jak gdyby wyprzedza, i zresztą mówi to otwartym tekstem, że wyprzedza naszą naukę po to, byśmy przekonali się, że to, o czym on mówi, po prostu jest w zasięgu naszych możliwości. Bo nawet kiedy mówi o sposobie funkcjonowania rzeczywistości, dosłownie kilkanaście, nawet nie kilkanaście, ale około 10 lat później my już jesteśmy w stanie widzieć rezultaty tego, o czym on mówił. Mało tego, żyjemy w okresie wielkiego nawarstwienia konfliktów. I mówię tu nie tylko o konfliktach politycznych, bo tych konfliktów jest więcej. Globalne ocieplenie, chociaż regularnie jest przedmiotem sporów, niemniej jednak jest faktem. Zmienia nam się klimat. Mało tego, Krajon też mówi, że nie jest to nic nadzwyczajnego, że przez coś takiego już przechodziliśmy wielokrotnie. Tyle tylko, że nasza nauka jeszcze tego nie zna. Jest to cykl odświeżający, nie jest to żaden kataklizm. Niemniej jednak Ziemia w tym okresie nam sprzyja, ponieważ mamy do czynienia z kataklizmami. Mamy do czynienia z wybuchami wulkanów, trzęsieniami ziemi, powodziami. Jest to tak zwany cykl odświeżający. Możemy go wykorzystać do tego, żeby zmienić naszą rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacjach zagrożenia mamy skłonność do jednoczenia się. Zawsze wtedy, kiedy istnieje jakieś zagrożenie, jednoczymy się po to, żeby jakoś wspólnie temu zaradzić. Okazuje się, że teraz, kiedy nawarstwiają nam się zagrożenia, nic z tym nie robimy. Właściwie biernie się przyglądamy i idziemy, można powiedzieć, w zaparte, twierdząc, że nic się nie dzieje. I w związku z tym chciałabym może naszą rozmowę zacząć od tego, czego dowiedzieliśmy się nie od Crayona, ale od Roberta Monroe, który w sposób samoistny zaczął wchodzić w tak zwany stan pozacielesny. Ja już o tym chyba mówiłam wielokrotnie, nie wiem, czy akurat myśmy na ten temat rozmawiały, że stan pozacielesny jest w gruncie rzeczy stanem zintegrowanej świadomości. My jako istoty wielowymiarowe w stanie zintegrowanej świadomości jesteśmy w stanie spojrzeć na rzeczywistość nie za pomocą percepcji zmysłowej, tylko za pomocą percepcji pozazmysłowej. Czyli można powiedzieć z perspektywy percepcji tej części nas, która stale przebywa w rzeczywistości równoległej. Tej, która jest zwierciadlana w stosunku do naszej i spolaryzowana w stosunku do naszej. Jest to akurat ta część rzeczywistości, gdzie mamy centrum decyzyjne, gdzie mamy centrum planujące. Stamtąd tu przychodzimy, tam wracamy, razem z tym wszystkim, czego się tutaj nauczymy i w co się zapętlimy, bo my się tu zapętlamy regularnie, dlatego że powtarzamy uparcie stare błędy. Aby wiedzieć, do czego powinniśmy dążyć, warto właśnie zacząć od Roberta Monroe, ponieważ oprócz tego, że on zwiedzał światy równoległe, i to nie tylko te światy w rzeczywistości równoległej, gdzie funkcjonujemy przez cały czas, z tym, że wracając po różnych inkarnacjach i czasami grzęznąć w rozmaitych obszarach przekonań, preferencji, dysfunkcji,
On również zwiedzał rzeczywistości, które są równoległe w stosunku do naszej, ale w czasoprzestrzeni. I niezależnie od tego również zetknął się z cywilizacjami, ale w takim samym stanie jak on, czyli w stanie zintegrowanej świadomości. Nazwał tego rodzaju spotkania zgromadzeniem. Dowiedział się wtedy, że Ziemia znajduje się w centrum obserwacji wielu cywilizacji, prawdopodobnie nie całego wszechświata, ale cywilizacji galaktyki Drogi Mlecznej. Dlaczego właśnie tak? Ponieważ my należymy do systemu życia galaktyki Drogi Mlecznej, a nie do systemu, znaczy do systemu życia oczywiście całego wszechświata też, ale Krajon nas uprzedził, że każdy system życia może mieć swoją fizykę, ponieważ to my ją tworzymy. I najprawdopodobniej tak jest, bo cywilizacje, z którą się spotkał Monroe, posługiwały się, w zasadzie twierdził, że nie potrafi powiedzieć, czy ta fizyka jest dokładnie taka sama, czy nie. Niemniej jednak sposób ich egzystencji bardzo przypominał naszą. To znaczy, oczywiście mieli swoje, można powiedzieć, swoje obiekty, w których się znajdowali. Nawet system nauki prawdopodobnie był prowadzony w sposób podobny. I gdy próbowali mu wyjaśnić, w jaki sposób oni widzą rzeczywistość, robili to dokładnie w ten sam sposób, z tym, że dla niego było to zupełnie nieczytelne. Czyli w pewien sposób on nas już przygotował do tego, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Krajon to potwierdził. Jesteśmy jedną z wielu cywilizacji, nawet w obrębie Drogi Mlecznej. I mamy cel wytyczony przed sobą do realizacji. Ten cel wytyczony do realizacji zobaczył również Monroe wtedy, kiedy został przeniesiony do wieku 31, czyli 1000 lat do przodu. I co się wtedy okazało? Ziemia nie przypominała absolutnie tego, czym jest w tej chwili. Nie było widać dowodów ludzkiej cywilizacji w postaci domów, dróg, samolotów krążących w przestrzeni powietrznej. Nie było widać żadnych urządzeń przemysłowych. Ziemia po prostu kwitła. I w tej ziemi, bo zatrzymał się na terenie gdzie obecnie znajdują się Stany Zjednoczone, rozpoznał ten teren, z tym, że był zupełnie inny i nie przypominał tego, co jest w tej chwili. Spotkał tam dwoje ludzi, których spotykał również wcześniej podczas swoich pozacielesnych eksploracji. Co ciekawe, właśnie podczas tej podróży jego bezcielesna podróż nagle zamieniła się w cielesną. Czuł wiatr poruszający mu włosy, czuł go na twarzy, czuł dotyk trawy, po której szedł. I spotkawszy tych dwoje ludzi, dowiedział się, że Ziemia całkowicie zmieniła się dlatego, ponieważ wzrósł stopień świadomości ludzi, przestaliśmy niszczyć nasze środowisko, stanowimy w XXI wieku całkowicie zintegrowany system, który żyje w absolutnej harmonii. Ziemia była otoczona świetlistym pierścieniem, który spotkani ludzie wytłumaczyli mu, że jest ośrodkiem edukacji, czyli nawet ośrodkami edukacji nie ingerowaliśmy w wygląd Ziemi.
I jednocześnie powiedzieli mu, że tu na Ziemi mamy w tej chwili dokładnie taki sam potencjał do działania, jaki mamy w rzeczywistości równoległej. Czyli na przykład mogą mu dostarczyć w tej chwili dokładnie tego, czego chce. Na przykład mogą mu dostarczyć to, co chciałby w tej chwili zjeść. I poprosił ich o kolbę świeżo zerwanej kukurydzy, ogrzanej, polanej roztopionym masłem. I co się stało? Towarzysz kobiety wziął garść ziemi, podał jej na rękę, towarzyszącej mu kobiecie, i ona zaczęła się w swoją dłoń wpatrywać, i w tym momencie ta ziemia zaczęła jakby kipieć i zmieniać swoją postać. Czyli krótko mówiąc, samą intencją dokonywała transmutacji materii. O transmutacji materii też wiemy, bo już tego rodzaju zmiany są prowadzone na przykład za pomocą energii chi. Sai Baba też tak, przepraszam, Sai Baba też tak zmieniał. On w zasadzie nie tyle zmieniał, ile on dokonywał aportów, czyli tak jak on twierdził, materializował swoje wyobrażenia. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z materią substancjalną, a nie z tworem naszej imaginacji, która została zamieniona na coś zupełnie innego, na świeżą kolbę kukurydzy rozgrzaną i polaną masełkiem. Monroe przyjął tę kukurydzę, zjadł i okazało się, że była wspaniała. Najsmaczniejsza, jaką jadł. Nawet się zastanawiał, co się z nią teraz stało, skoro przecież on rozpoczął podróż w stanie bezcielesnym, ale już tego tematu dalej nie kontynuował. Nie kontynuował, co wydalał. W każdym bądź razie w pewnym sensie pokazał nam, jaka może być Ziemia w przyszłości, jeżeli my zmienimy swój sposób funkcjonowania i zaczniemy być spójni z rzeczywistością, w której żyjemy. Bo co tam dużo mówić, żyjemy z nią na razie w konflikcie. Niszczymy swoje środowisko i niszczymy siebie. On nas przekonuje, że my jesteśmy w stanie leczyć swoje ciało bez medycyny. Bo ten potencjał też mamy. I są już tacy wśród nas, którzy też to robią. Czyli to, co Krajon nam przekazuje, to nie jest tylko i wyłącznie myślenie życzeniowe. Są już dowody na to, że jest to możliwe, o czym mówi. Danusia, a mogę Ciebie o coś zapytać, zanim pójdziemy dalej? Powiedz mi, dlaczego ten Krajon postanowił jakby przemówić do ludzi? Ponieważ nie chce, żebyśmy po raz kolejny zmarnowali swój potencjał i możliwości, jakie udostępnia nam galaktyczna koniunkcja. Ja rozumiem, ale ja też rozumiem, że to jest jakiś rodzaj słabości do ludzkości. Skąd to w nim? Skąd się bierze ta słabość? Z egoizmu, zakłamności. Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli rzeczywistość żyje w stanie harmonii, w stanie dynamicznej równowagi i my chcielibyśmy tak samo funkcjonować jak rzeczywistość, to powinniśmy naśladować nasze ciało. Społeczność komórkowa to też jest społeczność. Wytworzyła, można powiedzieć, różne urzędy w ramach naszego ciała w postaci organów. Wytworzyła tkanki, wytworzyła gruczoły wydzielania wewnętrznego. Wszystkie struktury mózgowe, układ nerwowy, układ krwionośny, limfatyczny. Wszystko to ze sobą współpracuje. I nie pracuje na kredyt. I nie wydaje więcej niż ma.
Znaczy nie zużywa więcej niż Tak, ma. tak. Ładnie korzysta tylko i wyłącznie z własnych zasobów. Mało tego, jeżeli się pojawia jakaś grupa komórek, która tylko i wyłącznie działa dla siebie, a nie na rzecz wspólnoty, to nasz organizm umiera. Bo znamy tego rodzaju przecież przypadek. Jest to po prostu, to są komórki nowotworowe i rozrastający się guz, który uciska sploty nerwowe, powoduje potworny ból, a jednocześnie niszczy również te tkanki, które jeszcze współpracują ze sobą. Czyli mamy już obraz nawet taki namacalny przed oczami, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, ale gdy spojrzymy na naszą cywilizację, to przede wszystkim co musimy zobaczyć? Musimy zobaczyć, że jesteśmy podzieleni. Podzieleni na w zasadzie wrogie sobie społeczności. I byliśmy tak podzieleni przez długi przeciąg czasu. Nie byłoby wojen, gdyby było inaczej. Teraz też mamy do czynienia z wojnami. Mieliśmy z nimi do czynienia w XX wieku. Mamy z nimi do czynienia w XXI wieku. Są kraje, które napadają na inne kraje i próbują nie tylko wybić mieszkającą tam ludność, ale jeszcze zagarnąć ten teren, na którym ona żyje. Czy nie uważasz, że jest to wynik zachłanności? Przecież ci, którzy mają swój własny teren, na którym żyją, też mogliby na nim stworzyć wspólnotę i żyć w harmonii, prawda? A jednak tego nie ma. Nawet w tak zwanych demokracjach też nie mamy tego, co obserwujemy w swoich ciałach. Blokuje się informacje, wykorzystuje się fałszywe informacje po to, żeby podzielić ludzi w obrębie wspólnoty, napuszcza się ich na siebie, doprowadza się do lokalnych konfliktów. Przecież nasze społeczności są chore. W tej chwili istnieje tego rodzaju tendencja, żeby rozwijać się duchowo. Ale duchowość też zboczyła na manowce, ponieważ w gruncie rzeczy propagowanie wyłącznie miłości jako drogi do zmiany czegokolwiek to jest dziecięca naiwność. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że ten, który zagarnął dla siebie władzę i zasoby, nie odda ich bez walki. I Krajon mówi o tym otwartym tekstem. I wiedząc o tym, że mamy tego rodzaju kontakt z rzeczywistością ukrytą, który oferuje nam wiedzę naukową, oferuje nam również wiedzę o naszej historii, o tym, czego doświadczyliśmy w przeszłości. Dlaczego tego nie wykorzystujemy? Dlaczego z duchowości robimy kolejną chorą społeczność, która uczona jest, że nie wolno oceniać, a przecież jeżeli przychodzimy tu po to, żeby zbierać doświadczenia, to musimy skutek tych doświadczeń ocenić. Musimy wiedzieć, czy nasza działalność wyszła nam na korzyść, czy wprost przeciwnie. Jeżeli wiemy o tym, że tak zwane wyższe poziomy świadomości, które cechują się takimi emocjami jak miłość, współczucie, pomoc, są zdecydowanie dla nas korzystniejsze i dla naszego zdrowia i psychiki niż nienawiść, złość, rywalizacja. To dlaczego zamiast posługiwać się emocjami po to, żeby oceniać nasze działanie i jego skutki, dlaczego my wyrzucamy tę ocenę w duchowości?
Dlaczego chcemy koniecznie nasze emocje oceniać w kategoriach wibracji, skoro większość ludzi nie wie nawet, w jaki sposób spożytkować informacje o wibracjach? Jest rzeczą oczywistą, że wszystko wibruje. Znaczy wszystko wibruje, wszystko jest materią. Materia jest zawsze w ruchu. W związku z tym, mało tego jeszcze, w ruchu skrętnym, więc rzeczą jest zupełnie oczywistą, że ona wibruje. Ale warto wiedzieć, że wibracje mają różne zakresy. W zależności od tego, w jakim zakresie się znajdujemy, najlepszy rezonans uzyskamy z takim obiektem, który będzie miał zbliżony zakres wibracji. W związku z tym nie można powiedzieć, że jakaś wysoka wibracja jest wyższa, jest lepsza, a niska wibracja jest gorsza. Ja już wielokrotnie poruszałam ten temat wtedy, ale jeżeli będziemy się tak zagłębiać w te drobiazgi, to w rezultacie nie powiemy, do czego my właściwie dążymy. Powinnaś mnie zatrzymać. Ale ja nie mogę, bo to wszystko staje się całością. I co z tego powiem? Danusiu, już mówiłaś na ten temat. To nie ma sensu. To, co mówisz, jest okej. No dobrze, w takim razie wracajmy do naszej duchowości, która ma prowadzić nas do tej świetlistej przyszłości. Posługujemy się, krótko mówiąc, niewłaściwym językiem w duchowości. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby przechodzić na język nauki, ponieważ język nauki jest dokładny. Ściśle definiuje to, czym się posługuje. My, jako obiekty materialne, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że materia w zasadzie posługuje się dodatkowo w swoim działaniu dwoma aspektami. Energią, która pozwala jej poruszać się, i informacją, która pozwala ukierunkować działanie na cel. Krótko mówiąc, materia koduje w sobie informacje, ale jednocześnie zawiera w sobie ładunek energetyczny, który pozwala jej się poruszać. To nie są trzy byty oddzielne, które się połączyły razem w jedną całość. To jest jeden byt, którego nie da rady rozdzielić. W związku z tym nie można powiedzieć, że wszystko jest energią, nie można powiedzieć, że wszystko jest informacją, ale można powiedzieć, że wszystko jest materią, ponieważ materia jest nośnikiem i energii, i informacji. I o tym już też mówiłyśmy. Też już mówiłyśmy. I w związku z tym, jeżeli chcemy wykorzystać nasz potencjał, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że przede wszystkim musimy wykorzystać informację, ponieważ informacja nie tylko ukazuje nam cel, ale również prowadzi nas do tego celu. Bo ona nam daje drogę, którą mamy pokonać, pokazuje nam drogę, którą musimy pokonać, żeby ten cel osiągnąć. Energia to jest też nasz zasób, który wykorzystujemy do osiągnięcia celu. Ale energia nam nie zmieni stanu zdrowia, jeżeli nie będziemy wiedzieć, co chcemy poprawić w naszym ciele, prawda? Tak, tak. I jak nie damy też... Ważniejsza. W związku z tym, jeżeli mówimy o wibracjach, już wróćmy do tych wibracji, to wibracje mają różne zakresy i w związku z tym, jeżeli chcemy, aby informacja, którą niesie ze sobą, wibracja, która się nakłada na te zakresy, żeby trafiła dokładnie tam, gdzie chcemy, żeby trafiła,
musi być nałożona informacja na ten sam zakres. Czyli nie jest ważne, czy ta wibracja będzie niska, czy będzie wysoka. Ważne jest, żeby była dokładnie taka, żeby trafiła tam, gdzie jest potrzebna. Dlatego właśnie w naszym ciele, które wykorzystuje tak wiele zintegrowanych procesów ze sobą, informacja zawsze, kiedy jest uwalniana w ciele, jest dokładnie tam prowadzona, gdzie jest potrzebna. Jeżeli na przykład uzdrawiając nasze ciało, my chcemy doprowadzić informację do nerek, to ona jest uwalniana tylko w nerkach. I tam właśnie nerki są naprawiane, gdzie ta informacja jest potrzebna. Jeżeli chcemy naprawić coś w naszym układzie krwionośnym, znów informacja musi być nałożona na taki zakres, na którym pracuje nasz układ krwionośny. Dokładnie to samo jest z wątrobą, z żołądkiem, z każdym fragmentem naszego ciała. I nie jest ważne, czy ta wibracja jest wyższa, czy jest niższa. Ona ma być dokładnie taka, żeby dotarła tam, gdzie jest potrzebna. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzamy do ciała substancję, substancja jest rozprowadzana dokładnie przez krwiobieg po całym ciele. I gdzie ona się dostaje? Wszędzie. W związku z tym, żeby dotarła tam, gdzie jest potrzebna, musi być wprowadzona w dużym nadmiarze. Czyli farmacja szkodzi. Przede wszystkim szkodzi, nawet jeżeli coś poprawi tam, gdzie jest potrzebna. To powiedziałam właściwie tylko i wyłącznie po to, żeby przekonać tych, którzy nas słuchają, że wibracja nie jest absolutnie żadną taką informacją, która nam cokolwiek cennego przekazuje. Przekazuje nam tylko i wyłącznie charakterystyka wibracji, czyli ten układ dołów i górek, można powiedzieć, który jest nałożony na ten zakres, na którym informacje przekazujemy. Czyli charakterystyka wibracji jest ważna, informacja jest ważna. W związku z tym, jeżeli chcemy cokolwiek określać jako wyższe i niższe, to raczej ograniczajmy to do skali Hawkinsa, ale skali emocji, a nie wibracji, do skali naszej świadomości. W tej chwili mamy dość niską świadomość i do świadomości tej, którą miał okazję oglądać w przyszłości Monroe, jeszcze nam bardzo daleko. Chociaż w zasadzie 1000 lat niby nie tak dużo, mamy dużo więcej za sobą. Niemniej jednak widać, że to wszystko kosztuje czas i tego nie załatwimy tylko i wyłącznie pałając miłością do wroga. Bo jeżeli staniemy z miłością naprzeciwko wroga, który do nas mierzy z automatu, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że go do niczego nie przekonamy. My musimy stawić mu opór. I dokładnie to samo mówi Krajon. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić na Ziemi, musimy liczyć się z tym, że stary porządek stawi opór i dojdzie do walki. Niekoniecznie musi to być walka na noże czy na bronię jądrową. Niemniej jednak z całą pewnością będzie to walka. Mieliśmy już przykłady takich walk, chociażby w postaci ostatniej covidozy. Prowadzono wręcz walkę ze społecznością, dzieląc nas na szczepionkowców, antyszczepionkowców i jednocześnie nie informując absolutnie, jakie będą skutki tych szczepionek, ponieważ wręcz nam otwartym tekstem powiedziano, że jest to eksperyment medyczny, bo nie ma czasu na badania. Ale szczepić się trzeba. Czyli krótko mówiąc, wykorzystano nas w charakterze królików doświadczalnych, nie informując nas zupełnie o tym, co jest w szczepionkach. A gdy naukowcy zabrali się za analizę tych szczepionek,
okazało się, że znaleźli tam coś, czego tam w ogóle być nie powinno. Czyli to też była jedna z form walki o dominację. Bo przynajmniej z tego, czego się dowiedziałam z raportu Uniwersytetu Almeida, wyraźnie wynikało, że były tam po prostu jakieś elementy nanotechnologii w tych szczepionkach. Dokąd trafiły? Co z nami zrobiły? Nie jestem w stanie powiedzieć. Ci, którzy oparli się szczepionką, można powiedzieć, że są wolni od tego. Co mają ci, którzy się zaszczepili? Tak, no. Jeżeli chcą wiedzieć, to obawiam się, że powinni iść do wróżki. Tak, bo z jednej strony oczywiście przemysł farmaceutyczny zarobił na tym, ale to moim zdaniem to nie jest tylko chęć zysku, podobnie jak... Tak, uważam, że to nie jest tylko chęć zysku, niemniej jednak ci, którzy te zyski gromadzą, z całą pewnością chcą je dla siebie zatrzymać, tak. Już nie mówiąc o tym, że te zyski dają gigantyczną władzę, bo prawdę powiedziawszy, można było odnieść wrażenie, że nawet sfery rządzące, obojętne czy w federacjach takich jak Stany Zjednoczone, czy w Unii Europejskiej, też zostały przekupione. Mhm. Tak, i zobacz, jest tak, że najpierw właśnie ta farmacja, teraz przemysł zbrojny, nie dość, że się wyprztykał ze starego sprzętu na rzecz Ukrainy, żeby tam go w jakiś sposób zneutralizować i zlikwidować, to przy okazji testuje najnowocześniejszą broń. To też jest oczywiście przy tym ogromny zarobek. No później po tym wszystkim to co? Jeszcze może być głód, czyli przemysł spożywczy, tak? Jak coś zostanie na tej ziemi. No, kolejna. Jeśli chodzi o przemysł spożywczy, też można do niego włożyć to, co nam będzie szkodzić. Mhm. I na dobrą sprawę jest w tej chwili w żywności tyle chemii, że przypuszczam, że nie jesteśmy w tej chwili zdrowsi niż nasi przodkowie. Tak, tak. Mimo że medycyna się tak nam wspaniale rozwinęła. Ale rozwinęła się w sposób, znów trzeba na to zwrócić uwagę, że to jest medycyna, która ostro ingeruje w stan naszego ciała, nie przejmując się, co uszkodzi po drodze. To prawda. Czyli to jest medycyna inwazyjna, a nie lecząca. No dobra, wróćmy do galaktycznej koniunkcji. Pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć, między innymi mówiąc o tych i o ocenach, i o wibracjach, to, że nie ma mowy o tym, żebyśmy tylko i wyłącznie za pomocą emocji cokolwiek zmienili na Ziemi, bo jest rzeczą zupełnie oczywistą, że tak się nie stanie. My tutaj przychodzimy po to, żeby działać i oceniać skutki naszego działania. Skutki naszego działania już powinniśmy bardzo dobrze ocenić, bo mamy na tyle wgląd w historię minioną, że wiemy, jakie działania wywołują jakie skutki. Wiemy również o tym, że stworzyliśmy społeczności dysfunkcyjne. Wiemy już w tej chwili, bo i o tym mówiłyśmy, jaka jest różnica pomiędzy dysfunkcyjną społecznością ziemską i doskonale funkcjonującą społecznością komórek, tworzącą ciało wielokomórkowe. Czyli mamy wzór do naśladowania. Czy doprowadzimy do tego, że nie będzie komórek uprzywilejowanych, czyli ludzi uprzywilejowanych bez walki? Wątpię. Czy doprowadzimy... Danusia, ale zobacz, no nawet jak zwalczymy już tą władzę, ja nie mówię, że władzę w Polsce, tylko generalnie władzę taką, która ma władzę nad nami, to przecież jakby agresja kontra agresja, no bo więc wydaje mi się, że działania muszą pójść w tym kierunku, żebyśmy walki nie prowadzili za pomocą broni. Nawet zauważ, że w tej chwili, kiedy toczy się wojna w Ukrainie i broni jest w użyciu,
rozchodzi się na Europę, mimo że to jest wojna toczona w Europie. Wspomaga Ukrainę wiele państw, ale nie biorą w walkach bezpośredniego udziału. Wspomagają czym? Bronią. Bronią, ale też medycy jeżdżą, wolontariusze. Jeżdżą wolontariusze, przesyłamy żywność, przesyłamy również środki, które pozwalają ratować ludzkie życie. Pomoc jest, można powiedzieć, wszechstronna, z tym, że nie wchodzimy tam z wojskami. Więc jest już pewien postęp. W momencie, kiedy będziemy walczyć o to, żeby była lepsza przyszłość, przede wszystkim musimy postawić na wiedzę. Żeby postawić na wiedzę, musimy usunąć z przestrzeni publicznej fałszywe informacje. Ojeju, to jest jak czyszczenie Dniepru. Żeby usunąć z przestrzeni fałszywe informacje, musimy się nauczyć je rozpoznawać. Bo tak prawdę powiedziawszy, jeżeli dzisiaj patrzę na komentarze, które się ukazują chociażby na Facebooku, to odnoszę wrażenie, że ludzie w ogóle nie wiedzą, w jakiej rzeczywistości żyją. Mało tego, jestem przekonana, że nie są w stanie odróżnić fałszywki od prawdy. Jeżeli ktoś mówi z całkowitym przekonaniem, że właściwie nie wiadomo, kto jest bardziej winny, Ukraina czy Rosja, to ja się mogę tylko śmiać. Są sprawy. Ja przepraszam, 17 września 1939 roku zaprosiliśmy gości. No jak najbardziej. Myślę, przez wschodnią granicę ich ugościliśmy. Po to, żeby uderzyli z dwóch stron. Poprosiliśmy, błagam. Pamięć jest krótka. Bardzo krótka. I w momencie, kiedy czytam, że właściwie wina leży po obu stronach, no to my też byliśmy w 1939 roku winni. Oczywiście. Byliśmy spragnieni Tołstoja i Dostojewskiego. Ludzie, myślcie. Myślcie, bo myślenie nie boli. Mamy już wystarczająco dużo doświadczeń, żeby właściwie ocenić to, co obserwujemy w danej chwili. Nawet tę cholerną covidozę można było ocenić właściwie tylko i wyłącznie słuchając informacji jednostronnej. Że to jest dla naszego dobra, ale nie ma czasu. W związku z tym my na sobie będziemy eksperymentować to, co stworzyła farmacja. Nikomu się nie zapaliła czerwona lampka? Tobie się nie zapaliła? No, mi się zapaliła. Mnie też. I mnie to bardzo bolało. Zaszczepić. Tak, i mnie to bardzo bolało, jak zawsze byłam człowiekiem drugiej kategorii. Także to nie jest tak, że nie można wrzucić fałszywej informacji od prawdziwej. Jeżeli jakaś informacja budzi strach, a przecież w czasie informowania nas o covidozie przede wszystkim budzono strach. Druga informacja, która świadczyła o tym, że to fałszywa informacja. Jeżeli mamy do czynienia z epidemią, to trzeba się zabrać za leczenie tymi metodami, które znamy. A mamy już duże doświadczenie z wirusologii i doskonale wiemy, jak sobie z nimi poczynać. I doskonale wiemy, że lepiej niż szczepionka działa układ odpornościowy. Ale jeżeli napełnimy ludzi strachem, to my ich czynimy bezbronnymi. Tak. Wystarczy po prostu pomyśleć i już wiemy, czy informacja jest prawdziwa, czy fałszywa. Tak. Jeśli mogę się wtrącić, właśnie to, o czym teraz powiedziałaś, czytałam ostatnio artykuł o takiej Ukraińce, która jak dotarło do niej, co się dzieje i że wystrzały, które słyszy w niedalekiej odległości, to wcale nic tam, nie wiem, się nie popsuło, tylko że to jakby wróg strzela, to ona powiedziała coś takiego w tym wywiadzie, że
ona się tak bała, że myślała, że z tego strachu to ona umrze, że to był tak paniczny strach. I ja myślę, że to jakby strach. No tak, ale jak widzisz, nie trzeba słyszeć wybuchów, żeby się bać. W momencie, kiedy mówiłyśmy o covidozie, podałyśmy drugi przykład, że tego też ludzie się bali. Tak, ale ja to też rozumiem. Panikę. Tak, ale ja rozumiem, że ludzie są w różnym jakby stadium psychicznym i niektórzy właśnie w ten sposób. Bo zobacz, Danusia, to nie było tylko tak, że ci w telewizji powiedzieli, że właśnie takie coś jest, że będziemy się szczepić, tylko te jeżdżące samochody z megafonami, żeby właśnie w domach zostać. Przecież to było tak straszne, że jak ja sama usłyszałam, to aż mnie ciarki przeszły. Bo to naprawdę, to było tak tworzone, cała ta atmosfera, to było obrzydliwe. Obrzydliwe było. Także jak widzisz, walczyć można niekoniecznie bronią. Walczyć można strachem. Wywołaniem strachu. U nas w Polsce straszono nas imigrantami. Dalej się nas straszy. Danusia, ale zobacz, ty mieszkasz w dużym mieście. Ja chodzę codziennie ulicami. Ja w życiu nie widziałam tylu osób kolorowych w mieście i tak otwartym na obcokrajowców, które jest teraz. Ja tego w 2011, 2013, 2014 nie widziałam, a teraz ja mieszkam w bloku i ja mam kolorowych sąsiadów. Coś, czego nigdy w życiu nie zaznałam. Ale to nie to, że jest jedna osoba jak w Alternatywy 4. Ale niemniej jednak są ludzie, którzy się ich boją. Ja się codziennie mijam na klatce schodowej z osobą ciemnoskórą. I zupełnie mnie to nie rusza. Ale są ludzie, którzy wręcz atakują w komunikacji miejskiej takie osoby. Tak, ale jakby ja chciałabym... Ale to jest właśnie rezultat znów fałszywej informacji propagowanej, no niestety, przez polityków. Tak, ale ja bym chciała... Za pomocą strachu zapanować nad ludźmi. Bo przecież nic tak właśnie ludzi nie boli jak strach. Dobrze, tylko ja chciałam powiedzieć o tej podwójnej takiej dwulicowości tego strachu, bo z jednej strony nas straszą, że są ci kolorowi, a z drugiej strony nikt tylu obcokrajowców nie wpuścił do tego kraju, jak ten rząd. Nigdy w historii tego... Chodzi o to, słuchaj, co oni robią. Oni i tak robią zawsze inaczej niż mówią, bo oni mówią, że tutaj zapanuje prawo i sprawiedliwość. Nie ma ani prawa, ani sprawiedliwości. Twierdzą, że wspaniale rozwijają gospodarkę. Do czego się nie dotkną, wszystko psują. To, że jeszcze jakoś działamy, to chyba tylko i wyłącznie dzięki tym przedsiębiorcom, których jeszcze nie zdołali zniszczyć. To prawda. Dobra. Czyli jak widzisz, fałszywa informacja trafia do wielu umysłów. A wystarczy tylko po prostu pomyśleć. Ale jeżeli ludzie nie potrafią myśleć, to znaczy, że szkoła myślenia nas nie uczy. Czyli od czego trzeba zacząć? Nie od stawania z bronią naprzeciwko siebie. Trzeba zacząć od edukacji. Ale żeby ta edukacja była rzeczywiście taka, jaka być powinna, to przede wszystkim nie możemy aferzystów dopuszczać do władzy. Bo dla aferzystów szkoła musi być kiepska. Bo jeżeli ludzie będą mądrzy, to automatycznie nie dadzą sobą manipulować. Jeżeli ludzie są głupi, bez problemu nimi będą manipulować, prawda? Czyli tak, trzeba zacząć od edukacji. To jest można powiedzieć, że to jest pierwsza linia naszej walki. Edukacja. Tak, tylko Danusia, ja nie sądzę, że rozmawiamy i mówimy jak jest, to też jest forma edukacji. Tak, ten kanał jest taki trochę edukacyjny. Jak tak sama zaczynam na niego patrzeć edukacyjnie.
Ale ja też chciałam powiedzieć, że trzeba mieć świadomość, w którym momencie się znajdujemy, żeby wiedzieć, jaki rodzaj tej edukacji wybrać. Czy to trzeba po prostu dech i mech słuchać wszystkiego, bo ja zaczynam... Przede wszystkim słuchaj, my nie mamy na razie w czym wybierać po reformie Czarnka. Ja przepraszam, mój kanał jest taki, że jest wyborem. Ale ja mówię o szkołach. Weź pod uwagę, że nasze dzieci uczą się już w przedszkolu. Ja jeszcze pamiętam swoje przedszkole, pamiętam przedszkole mojego syna. I to, co w tej chwili słyszę, co się dzieje w przedszkolach, to nie jest to samo przedszkole. Tam dzieci... Ja w ogóle nie rozumiem, co może robić klecha w przedszkolu. Co może robić klecha w szkole? To nie jego jest teren do działania. On ma kościół, ma swoją salkę katechetyczną. Jeżeli chce manipulować umysłami młodych ludzi, to niech robi to tam. No, ale państwo... Ja rozumiem, że ludzie wierzą w to, co Kościół im oferuje. Ale jednocześnie my tutaj, wydaje mi się, że jasno wykazałyśmy, że Bóg fizyki i Bóg religii w zasadzie powinien być dokładnie ten sam. Mają te same atrybuty. Bóg fizyki jest wszechobecny, jest wszechwiedzący i jest wszechmocny. Bo to jest przecież nasza spójność kwantowa. Ta, która łączy wszystko w jedną całość. I jednocześnie ta spójność stworzyła coś, co można nazwać globalnym stanem świadomości. My do tego na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie dojść, bo my jesteśmy gdzie na dole. Ale ta globalna świadomość działa i można powiedzieć, przygotowuje nam proces edukacji. My jesteśmy też edukowani przez wielowymiarową świadomość. Edukowani jesteśmy w ten sposób, że cząstka nas przychodzi tutaj po to, żeby zbierać doświadczenia i jeżeli nałyka się głupot, to gdzie grzęźnie? W obszarze przekonań. I musi się z tego wyzwalać, żeby dalej się tam rozwijać. Jeżeli ktoś tutaj zapragnie, jeżeli kogoś tutaj nauczy się, jego system edukacji nauczy go zabijania, to znajdzie się tam w rzeczywistości równoległej, dokładnie wśród takich samych ludzi jak on i będzie raz ofiarą, raz mordercą. Będzie się uczył empatii, będzie się oduczał tego, czego tu się nauczył. Przecież gdy czytam o tym, że Rosjanie pojmani przez Ukraińców mówią, że oni jakby zostali wymienieni i przyjdą drugi raz, to oni dalej będą zabijać. Dlaczego oni się nauczyli tutaj? Ja jeszcze oglądam sobie taki kanał takiego pewnego Ukraińca, który właśnie robi wywiady z jeńcami. No to oni są przeszczęśliwi, że właśnie do tej niewoli trafili. Oni jak nawet swoim rodzinom, bo tam jest taka możliwość rozmowy z rodziną, opowiadają, jak jest, to ta rodzina nie wierzy. A oni po prostu odpoczywają. Jedzenie, wik, topierunek, wszystko jest. No tak, a u siebie w wojsku zdaje się z tym raczej krucho. Tak, jak patrząc właśnie na niewolę z drugiej strony, to nigdy w życiu nie chciałabym się znaleźć w ich szponach. Tak. Czyli jak widzisz, my tutaj w gruncie rzeczy uczymy się przede wszystkim dysfunkcji. Bo nawet wtedy, kiedy w szkole nas uczy się rywalizacji i konkurencji, to też uczy się nas dysfunkcji, fałszywych przekonań. Nie uczy się nas tego, że właściwie każdy z nas jest do czegoś stworzony, do czegoś przeznaczony i to, że ktoś będzie działał w jakiejś innej sferze, nie znaczy, że on będzie gorszy. On będzie robił dokładnie to, co wszyscy potrzebujemy w tym zakresie, do jakiej on został powołany. Czyli powinno się nas uczyć współpracy, nie rywalizacji.
Nawet Tak. sport uczy nas rywalizacji. Albo też jakby badać nasze predyspozycje, w którą stronę my powinniśmy pójść z naszymi jakby Ale to wszystko powinna załatwiać edukacja. Mhm. A nawet w momencie, jeżeli jakieś dziecko ma dysfunkcję, i też się o tym przekonałam wtedy, kiedy dziecko chodziło do szkoły, okazało się, że dziecko było przebadane przez psychologa, była wydana opinia, która do mnie w ogóle nie dotarła. W związku z tym, o tym, że dziecko ma problemy, no nie psychiczne, ale jest dyslektykiem. Dyslektykiem, cechuje go dysgrafia. Można było nad tym popracować, kiedy był mały. Można było. Ale jeżeli już szkoła miała opinię wtedy, kiedy on był w pierwszej klasie, dlaczego ja się o tym dowiedziałam w klasie 7? W zasadzie sobie dobrze radził, dlatego że to, czego się nie nauczył w szkole, to się nauczył w domu. A jak z czytaniem u niego szło w tych pierwszych latach? Bardzo źle. Bardzo źle i do dzisiejszego dnia woli słuchać książki niż czytać. Bo ja mam właśnie dziecko dyslektyczne i u mnie ja sobie zrobiłam jakby badania pod tym kątem, więc ja szkołę jakby poinformowałam. Szkoła dała mi jakieś zajęcia, które po prostu jak kula w płot. No, myśmy rozpoczęli te działania po prostu dużo za późno. Bo w końcu się dowiedziałam w 7 klasie, jakie on ma problemy, ale no, traf chciał, że akurat w przedmiotach ścisłych mu to nie przeszkadzało. Tak, właśnie, bo to jest najczęstsze, że matematyka nie jest problemem, ale na przykład język polski, czy na przykład takie czytanie jest. Ja tutaj tylko taką krótką wzmiankę dam, że też już są osoby w Polsce, które uczą dzieci dyslektyczne czytać poprzez wyklejanie scenek plasteliną, ponieważ te dzieci nie mają tak bardzo, niektóre wyrazy są dla nich abstrakcyjne, na przykład nie są sobie w stanie wyobrazić takiego słówka, łącznika lub, że, iż, acz. No bo to trzeba w sytuacyjnych okolicznościach można im tłumaczyć, że tak. masz do wyboru. Tak, ale to powoduje opcje, tę albo tę i już wiadomo, czym jest lub. Tak, ale to powoduje, że te dzieci nie radzą sobie później między innymi właśnie z tym czytaniem i są takie scenki odgrywane, takie szkolenie trwa prawie tydzień czasu i po tym szkoleniu dziecko zaczyna czytać i później usprawnia to swoje czytanie i może czytać. A jeżeli tego nie ma, to rzeczywiście najczęściej, bo te dzieci dyslektyczne przez to są często słuchowcami, tak jak mówisz, że słucha i prawdopodobnie ma niesamowitą pamięć, bo te dzieci zapamiętują bardzo dużo. No to akurat sobie ten słuch tutaj ćwiczą i wyrabiają i to jest pewnie jakiś główny organ w zapamiętywaniu, nie oko. Wracając. Ale jak widzisz, pierwszą linią naszej walki, czyli sama widzisz, że powinna być szkoła. No, powinna być. Ludzie, którzy się czegoś nauczą, jest nawet takie polskie przysłowie, czego Jaś się nauczy, Jan będzie umiał. Jeżeli się Jaś nie nauczy myślenia w szkole, to jako Jan będzie bezmyślny. Będzie po prostu łykał zupełnie bez żadnych oporów to wszystko, co propaganda mu przedstawi. Będzie w to święcie wierzył, nawet będzie w stanie się bić za to, nawet krzyżem. I nikt mu nie wytłumaczy, że w 2010 roku miała miejsce katastrofa w Smoleńsku, dlatego że pilot lądował w warunkach nie nadających się do lądowania. Nie, on jest przekonany, że to był zamach. I nie wytłumaczysz mu, że jest inaczej. I takich ludzi u nas jest ogromnie dużo. Bardzo. Po prostu zły system kształcenia zrobił swoje.
Plus ta fałszywa informacja. No bo jeżeli jesteś źle edukowana, to nie rozpoznasz fałszywej informacji. Ja nie muszę w tej chwili nawet prowadzić wielkiego dowodu, czy też wielkiej analizy, żeby się zorientować, czy informacja jest fałszywa, czy nie. Wystarczy, że z nią nie rezonuję. Już wiem, że jest fałszywa. Bo mam już tyle doświadczeń, że nie muszę wszystkiego rozdzielać znaczy włosa na 10 części, żeby wiedzieć, co tak naprawdę w tym włosie było. Tak, ale mówisz, że masz bardzo dużo już jakby doświadczenia. A co z tymi najmłodszymi, najmniejszymi, ci, co są najbardziej chłonni jak te gąbki? Ja rozumiem, że no tutaj powinna być ta edukacja. Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli chcemy na przykład dzieci nauczyć wielu języków, to powinniśmy zaczynać w przedszkolu, a nie w szkole. Sami też pokazywać. Pamiętam, że wtedy, kiedy ja się kształciłam, chyba zaczynały się dopiero od 5. klasy. Od 1. powinny. I w przedszkolu powinny być obecne języki w ramach obowiązkowego nauczania. Od 5. klasy język rosyjski był. Mhm. Także właściwie mamy wiedzę, ale szkolnictwo z niej nie korzysta. A jeżeli ktoś chce sam zabrać się za to, żeby oceniać to, co się dzieje, no to niestety trzeba samemu nad tym popracować, skoro nasza edukacja nic z tym nie robi. Chociażby na drodze aktywacji połączeń międzywymiarowych. Skoro już wiemy, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, no to aktywujmy te połączenia. Tak prawdę powiedziawszy, w grupie aktywacji kundalini, bo kundalini to jest hinduska nazwa połączeń zwrotnych między rzeczywistością jawną i ukrytą. W grupie mam już prawie 7700 osób, ale nawet nie wiem, czy oni coś robią, czy pracują. Udostępniłam materiały. Są tacy, którzy pytają się o rzeczy, które wyjaśniłam w tych materiałach. Czyli przychodzą za przeproszeniem niczym małe dzieci i chcą, żeby ich prowadzić za rączkę. Nawet nie starają się poznać tego, co powinni wiedzieć, zanim w ogóle się zabiorą za aktywację. A ponieważ się dowiadują, że muszą sięgnąć do materiałów, to prawdopodobnie rezygnują i w ogóle się wyłączają. Ci, którzy pracują, mają kapitalne rezultaty i ci najczęściej chcą się nimi pochwalić. I są rewelacyjni. I w tym, co robią, i w tym, co uzyskują. Ale to są nieliczne osoby. I co z tego, że ich jest ponad 7000, kiedy ja nawet nie mam bladego pojęcia, ilu z nich naprawdę coś osiągnęło. Właściwie nie muszę. Jeżeli oni rzeczywiście zaktywują swoje połączenia międzywymiarowe, w porządku. Jeżeli nauczą się z nich korzystać, to najprawdopodobniej będą mogli lepiej oceniać i świat wokół siebie, i innych. I uczyć też inaczej już. Mhm. Ale na razie to jest praca na lata jeszcze ciągle. Przecież po reformie Czarnka to się długo edukacja nie podniesie, bo kto będzie te dzieci uczył? Przecież nie absolwenci obecnych szkół. Ci, którzy zdobywają u nas osiągnięcia w ramach rozmaitych dziedzin gospodarczych, kształcili się za granicą, nie tutaj. Albo mieli nauczycieli pasjonatów. No, Miałaś takich? Miałam. Mogę powiedzieć, że miałam. A od przedmiotów ścisłych? Wiem, że w 11 klasie, czyli w klasie maturalnej, natrafiłam na pasjonatkę polonistkę, która w dużym stopniu zredukowała moje niedociągnięcia 10 lat nauki w ogólniaku. Ale jak? Po prostu zaraziła pasją?
W pewnym sensie tak, ale po prostu nie robiła tego częściowo na zajęciach, a przede wszystkim uzupełniała to, czegośmy się nie nauczyli poprzednio, przychodząc na godzinę 7 i robiąc nam dodatkowe wykłady. To tylko pasjonat może zrobić coś takiego. Tak. Poza tym jeszcze wtedy, kiedy ja chodziłam do ogólniaka, to w ogólniaku była filozofia. Też uczy myśleć. Ojciec chciał, żebym była lekarzem, więc zgłosił mnie do nauki łaciny. Łacina też uczy myśleć. Przecież tam każde zdanie to łamigłówka. To taka prawda. Tak, Trzeba tak. na wszystko uważać, żeby zrozumieć zdanie. Matematyka uczy myśleć. Jak jest dobry matematyk, też nauczy myśleć. Tak, bo my często mylimy matematykę z rachunkowością, a matematyka to nie tylko rachunkowość, prawda? To też są różnego rodzaju prawa. No i poza tym wymaga ona również myślenia abstrakcyjnego. Czyli też myślenia. Także z całą pewnością są sposoby na to, żeby przywrócić nam umiejętność samodzielnego myślenia. No ale zaczynać trzeba od nauki, od szkolenia. Danusia, a ja mam wrażenie, że ostatnio jest już taka tendencja, no już tak w dół, że to już jest, nie wiem, czy my już patrzymy na dno, czy jesteśmy na tym dnie, czy No ale teraz wyobraź sobie, jesteśmy na tym dnie i w jaki sposób my zmienimy sposób funkcjonowania i myślenia Polaków za pomocą miłości. No ja Chcemy za pomocą miłości w jaki sposób zmienić demokrację przedstawicielską na demokrację obywatelską. Danusia, ale ja rozumiem, że jak ktoś siedzi na dnie, to już nie tylko, że nie ma jakby na to siły i chęci, ale też wielu rzeczy nie widzi. Jak pokazać to światło w tunelu? No więc właśnie, początkowo miałam zamiar pokazać to światło w tunelu i nawet opowiedziałam, do czego możemy dojść, jeżeli tylko trochę zaangażujemy w to zapału i wiedzy. Chociażby właśnie przez to, w jaki sposób przedstawiono nam 31 rok za pomocą przeniesienia Monroe w przyszłość. Wiemy, że jest to w zasięgu naszych możliwości. Oni twierdzili, że doszliśmy do tego w XXI wieku. Krajom, który nadaje u nas od lat 80., od końca lat 80., chyba od 89 roku, też przekonuje nas o tym, że mamy potencjał. Ale mamy potencjał nie tylko do tego, żeby kochać, współczuć, pomagać, troszczyć się o innego człowieka. Mamy potencjał również do tego, żeby podnosić stan naszej świadomości. Nie tylko rodzaj emocji, którymi się kierujemy, ale żeby podnosić poziom naszej świadomości, my musimy zainwestować w naukę. I to jest przede wszystkim front naszych walk, nie broń. Jeżeli ludzie zostaną przekonani o tym, że mają potencjał do zmian, to będą go wykorzystywać. Ale oni muszą o tym wiedzieć. Tego się u nas nie uczy w szkole. Nasz potencjał jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego, żeby oszukać, wykorzystać, wyeliminować. A to nie tędy droga. Tak nie utworzymy wspólnoty. Danuś, bo ja chciałam Ci zadać takie pytanie. Kiedyś pojawił się taki komentarz, on mi się bardzo spodobał, gdzie jedna z osób komentujących napisała, że Danusia powinna zostać ministrem edukacji, czy tam Danusia na ministra edukacji. Powiedz mi, gdybyś była dzisiaj Ja się osobą... i tak się nie rozdzielę, żeby obdzielić wszystkie szkoły.
Tak, ale jakbyś dzisiaj miała ten głos taki decydujący, taki polityczny, tak jak dzisiaj ten Czarnek sobie wymyśli jakąś bzdurę i trzeba ją realizować. I oczywiście nie w takim... Pierwszą rzecz, którą bym zrobiła, to bym wywaliła religię ze szkół. Uważam, że religia absolutnie nie ma nic do roboty w szkołach teraz, kiedy jest w konflikcie z nauką. Nie tylko w konflikcie, ale jest w opozycji do nauki. Druga rzecz. No, przepraszam, ale jednak trzeba dzieci uczyć nie na zasadzie testów, nie na zasadzie reguł, ale trzeba uczyć dzieci myślenia w każdej dziedzinie wiedzy. I w polskim trzeba myśleć, trzeba umieć przeczytać utwór, zinterpretować, wyciągnąć wnioski. Bo w końcu to też jest doświadczenie. Jeżeli przeczytamy książkę, to z tego, czego się z książki dowiemy, możemy też wyciągać wnioski. Ja wczoraj na Facebooku umieściłam opowiadanie Andrzejewskiego. Zachęciłam do czytania i do zestawienia z naszą obecną rzeczywistością. Opowiadanie w gruncie rzeczy dotyczy średniowiecza. Niemniej jednak, jeżeli to opowiadanie przeniesiemy do naszej dzisiejszej Polski, to w zasadzie wszystko się zgadza. Jak mawiał kabaret hrabi średniowiecz. Czyli krótko mówiąc, o czym jest to opowiadanie? No o manipulacji umysłami przede wszystkim, o łamaniu sumień, o łamaniu godności ludzkiej. Przecież to wszystko mamy w tej chwili tutaj. O perwersji wręcz. W tym króciutkim opowiadaniu, które ma zaledwie kilkadziesiąt stron. I uważam, że w zasadzie powinniśmy robić tego rodzaju zestawienia, chociażby właśnie po to, żeby zobaczyć, że nic się nie zmienia od wieków u nas. Dokładnie na tych samych zasadach funkcjonujemy, bo to wszystko jedno, czy będziemy rozpatrywać otoczenie Torquemady i w jaki sposób on wpływa na ludzi, czy będziemy rozpatrywać prezesa Kaczyńskiego, jego akolitów i w jaki sposób on wpływa na nasze życie w Polsce. To nie ma znaczenia. Przepraszam, muszę włączyć. Bateria mi się wyczerpała. Czyli nawet ucząc się języka polskiego, też można się nauczyć myśleć. Ucząc się matematyki, też można się nauczyć myśleć. Ucząc się fizyki, też można się nauczyć myśleć. To samo z chemią, to samo właściwie z każdym przedmiotem. Obowiązkowo powinna być filozofia, bo filozofia uczy oceniać. Ocena też jest ważna. Bo jeżeli będziemy oceniać tego, co poznajemy, to niczego się nie nauczymy. Ja jeszcze weszłabym w coś takiego, że jeszcze dałabym dzieciom możliwość takich wystąpień publicznych, żeby, ja nie mówię, że to musi być na ocenę, ale żeby był obowiązek jakby tych występów publicznych po to, żeby one później miały większą taką chęć powiedzenia czegoś tłumowi, czy tam jakiejś grupie ludzi. Słuchaj, kiedyś były samorządy w szkołach. Nie wiem, czy są teraz. Są, to się nie zmieniło nic. Tylko może ich rola się zmieni. Czy te samorządy są tylko i wyłącznie tak po to, żeby było, czy rzeczywiście coś robią? Ja tak bardzo to nie wiem, ale jak ja jeszcze tak patrzę na te swoje dzieci. W mojej szkole samorząd miał wiele do powiedzenia. To znaczy oczywiście nie szerokręcił się. Niemniej jednak byliśmy w stanie wpłynąć nawet na to, w jaki sposób jest organizowana lekcja.
Ja myślę, że dzieci się teraz nad tym nie zastanawiają, tylko czy można na przykład telefon na przerwie wyjąć z plecaka, czy jakiejś muzyki posłuchać, a nie, że jakaś większa organizacja. Myślę, że to już nie to myślenie. Technologia nas niszczy. Technologia myślę, że dużo. No faktem jest, ale jeżeli na przykład młoda dziewczyna trzymając w ręku smartfon, nie patrząc ani w lewo, ani w prawo, wychodzi na ulicę wprost pod samochód, to jak to ocenić? No. Stajemy się bez myśli. Ja rozumiem, że my mamy wiele możliwości do tego, żeby później powtórzyć taką nieudaną inkarnację. A propos. I tu znów mamy zetknięcie z Kościołem. Kościół nas uczy, że my żyjemy tylko raz, a potem to już dobra wola księdza Pana, czy my pójdziemy w lewo, czy w prawo. Natomiast w gruncie rzeczy, w momencie, kiedy my się dowiadujemy, że jesteśmy nie tylko wielowymiarowi, ale nieśmiertelni, ty sobie wyobrażasz, jaka to jest ogromna odpowiedzialność. Kto nas uczy odpowiedzialności? Ani szkoła. Rodzice? Rodzina. Jak uczy, to dobrze, a jeżeli nie? Czyli jak widzisz, mamy potencjał, ale o tym, żeby ten potencjał wykorzystać, dzieci muszą o tym wiedzieć, że go mają. Na dobrą sprawę o tym, jaka jest rzeczywistość, można już uczyć dzieci w przedszkolu. O matko, już sobie wyobrażam, jakie fajne zajęcia można byłoby z nimi zrobić. No, a nawet takie elementy medytacji. Przecież można prowadzić medytację, mało tego, można nawet uczyć ich wyobraźni, bo nie jest łatwo wyobrazić sobie wielowymiarową hipersférę. I nie jest łatwo sobie wyobrazić, że tu, gdzie w tej chwili ja jestem, to jeszcze funkcjonuje mój bliźniak w rzeczywistości ukrytej. Ale to byłoby fajne. O matko. Czyli to wszystko dziecko może wiedzieć. Mało tego, nie zamkniemy wtedy dziecku wyobraźni i będzie bardziej otwarty na kontakt międzywymiarowy. Nie będzie się tak bać. Bo przecież wielu z nas, mimo że byliśmy indoktrynowani i w szkole, i w przedszkolu, i w kościele, to jednak mimo wszystko znaleźli ten kontakt z rzeczywistością ukrytą. Więc wyobraź sobie, jeżeli nikt nam tego kontaktu nie zabierze, jak bardzo szybko moglibyśmy się rozwijać. Pytasz się, w jaki sposób zwalczać stary porządek? Właśnie tak. Pokazywać, jaka jest rzeczywistość. Odkłamywać kłamstwa. Nie uczyć tego, że jeżeli mamy do czynienia z czymś złym, to mamy się od tego odwracać, żeby, broń Boże, nie zasilać tego energią. Przecież to głupota. Gdzie tu jest rozwój? Przecież trzeba właśnie coś takiego piętnować, zwrócić na to uwagę, że to jest złe, niewłaściwe i trzeba tego unikać. To nie jest zasilanie energią, to jest obniżenie siły rażenia takiej informacji. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Bo to jest takie. Jeżeli pokazujemy, gdzie jest zło, palcem pokazujemy, wskazujemy, bez żadnych, mówimy otwartym tekstem, to my automatycznie obniżamy siłę rażenia tego kłamstwa. Żeby się dobrze wybrzmiały opory przed szczepionkami przeciwko COVID, to nie byłoby tylu ofiar. Ale przecież to wszystko było usuwane z przestrzeni publicznej. Tak. Cenzura działała. Wprost przeciwnie, prawdziwe informacje się przedstawiało jako fałszywe. Tak, ale tutaj też dużo jakby zrobiły media każdego jednego nurtu. Po prostu to było obrzydliwe, co zrobili. Wszyscy. Zgadza się. Zgadza się. Dały się po prostu
zaszantażować strachem. Mhm. Albo nie wierzę, że wszyscy zostali przekupieni. Jednak mimo wszystko głupota tu miała swój udział. Ale żeby nie było głupoty, trzeba ludzi nauczyć myśleć. A skoro już mówimy, do czego dążymy, to żeby już nie przedłużać tego naszego spotkania dzisiejszego, to powiedzmy o tym, że my mamy możliwość jako kreatorzy, jako osoby wielowymiarowe zmieniać naszą rzeczywistość, ale żeby ją zmieniać, to nie wystarczy się uśmiechać i czarować, że my miłujemy wszystkich dookoła. Trzeba działać. Trzeba po prostu zmieniać nasze schematy myślowe, bo my myślimy schematycznie. Powielamy wciąż te same wzorce myślenia. Powielamy wciąż te same wzorce zachowań. To też musimy zmienić, bo jeżeli tego nie zmienimy, to będziemy tkwić w miejscu. I żadna miłość nam nie pomoże, żeby było inaczej. Ja umiem siebie uzdrawiać, ale jeżeli się będę do wszystkich uśmiechać, to kto w związku z tym, że ja jestem taka zadowolona z życia, będzie zdrowszy? Jeżeli on będzie wściekły, że ja mam więcej niż on. To nie na tym dowcip polega. Trzeba dać mu to, co my mamy. Ale nie dać na zasadzie ryby, tylko wędki. Niech sam wyciągnie rybę. No tak, ale tego samouzdrawiania to i tak każdy z nas musi się nauczyć. My możemy pokazać metodę, tą wędkę. Tego nie da rady nikomu sprzedać. Ja mam teraz kłopot, bo mam taki przypadek, gdzie właściwie nie ma kontaktu z osobą, która prosi o pomoc. Nie ma jak jej wytłumaczyć, a zrobić za nią nie da rady. Ale takie uzdrawianie? Tak. A to można zrobić na jej fantomie. Po prostu wyobrazić sobie tą osobę z danymi organami. Nie próbowałam. Zawsze dotąd, nawet jeżeli działałam na odległość, to starałam się połączyć z tą osobą, ale musiałam ją trochę znać. Jeżeli nie znałam, to było niemożliwe. Po prostu nie byłam w stanie nawiązać kontaktu. Danusia, to ja ci po programie powiem. Sama fotografia mi nie wystarcza. Ale tak prawdę powiedziawszy, czy my musimy szarpać się i leczyć wszystkich dookoła, kiedy każdy z nas ma ten potencjał? Nie, nie musimy. Dajmy tę możliwość. No ci, którzy przyszli do grupy i realizowali procedurę, pouzdrawiali się w trakcie już wykonywania procedury. Ja też, kiedy pierwszy raz ją wykonałam, od razu z mety uzdrowiłam się z astmy. W trakcie wykonania. Nawet jeszcze nie uruchomiłam tego sprzężenia zwrotnego, a już było lepiej, bo uruchomiłam pośrednie sprzężenie zwrotne. Kanały. Tak. Czyli to wszystko jest potencjał, którym my dysponujemy i możemy zmieniać. Możemy prowadzić transformację materii, bo prawdę powiedziawszy, nawet wtedy, kiedy walczyłam, podobno nie należy używać takich słów, wtedy, kiedy próbowałam poradzić sobie z rakiem, to początkowo niszczyłam komórki rakowe, a potem doszłam do wniosku, ponieważ rak był duży, że warto zacząć je uzdrawiać. I w tej chwili nie mam dziury tam, gdzie. Czyli to też można zrobić. Czyli jesteśmy w stanie dokonać transformacji. Jesteśmy w stanie zmieniać swoje DNA. Bo żeby dokonać transformacji komórki rakowej, trzeba było zaingerować w jej DNA. I nie musimy wiedzieć, jak to robić.
bo nasz bliźniak doskonale wie, co trzeba wykonać, tylko trzeba nawiązać kontakt z tym bliźniakiem. Tak. Poza tym to samo przychodzi w trakcie robienia. Wie się, co trzeba zrobić, po prostu. W każdym razie ja wiem jedno, że nikt tak wiele nie narozrabiał w moim ciele, jak właśnie medycyna. No i chemia. Chemia, bo pracowałam w chemii. No ale medycyna to też chemia, czyli chemia. No i ponieważ jednak w pierwszym okresie dałam sobie wprowadzić 3 wlewy chemii z kilkunastu, to te wlewy do dzisiejszego dnia zostawiły mi ślad. I też to jest też mój problem, który powoduje, że w tej chwili nie zabieram się za leczenie nikogo, dopóki sama się nie wyleczę. Dlaczego? Dlatego, że mogę przenieść moją chorobę. Tak, to prawda, ale też jak się odpowiedniego BHP nie zastosuje, to i samemu przenieść na siebie i to jest straszne. Mhm. Także jak widzisz, dużo jest takich przeciwwskazań do tego, żeby leczyć kogoś. Zawsze lepiej nauczyć tego kogoś, żeby wyleczył się sam. Mhm. Tak, a poza tym my też nie jesteśmy za każdym razem pod ręką, albo właśnie nie mamy takich możliwości nawet fizycznych, aby robić jakby na zawołanie, a osoba, która jest w potrzebie, sama sobie w wielu przypadkach może pomóc. Więc dobrze byłoby się tego nauczyć. Wracając jeszcze do tej naszej przyszłości. Warto wiedzieć o tym, że w tej chwili znajdujemy się w okresie tak zwanej galaktycznej koniunkcji. Na czym to polega? Centrum naszej galaktyki, Słońce i Ziemia ustawiły się równiusieńko w jednej linii właśnie w tym roku 2012. Natomiast 18 lat przed tą koniunkcją i 18 lat po, jesteśmy w gruncie rzeczy blisko płaszczyzny, Ziemia znajduje się blisko płaszczyzny naszej galaktyki. W związku z powyższym znajdujemy się w obszarze najsilniejszego oddziaływania obiektów naszej galaktyki. Nie tylko biało-czarnej dziury w środku, bo galaktyka ma nie tylko czarną dziurę, ale również i białą, bo to jest sprzężenie zwrotne. Każda gwiazda ma tego rodzaju sprzężenie i na dobrą sprawę również tego rodzaju sprzężenie ma każda planeta. W związku z tym wszystkie obiekty, które znajdują się w tym pasie blisko płaszczyzny galaktyki, tak jak my, oddziałują na nas niesłychanie silnie, w związku z tym jesteśmy silnie napromieniowani, zarówno energetycznie, jak i informacyjnie. Jesteśmy w dużo większej spójności z galaktyką niż wcześniej. I jeżeli chcemy na tej spójności skorzystać, to właśnie teraz, do 2030 roku. Czyli zachęcałabym do aktywacji połączeń międzywymiarowych, do tego, żeby pracować nad sobą, ale nie nad tym, żeby się do wszystkich uśmiechać i czuć do wszystkich miłość, ale przede wszystkim nad poszerzeniem własnej wiedzy. Im więcej będziemy wiedzieć i im więcej będziemy rozumieć, jak możemy tę wiedzę wykorzystać, tym jesteśmy silniejsi, tym większy jest nasz potencjał. Jeżeli nie uczy nas tego szkoła, jeżeli nie uczą nas tego uniwersytety, a nawet uniwersytety się w tej chwili jeszcze kurczowo trzymają w gruncie rzeczy mechaniki kwantowej, która owszem, można za jej pomocą tak modelować rzeczywistość, żeby to się wszystko zgadzało, ale jest to model w gruncie rzeczy fałszywy i tylko przybliżony. Czyli jeżeli wyjdziemy poza warunki, w jakich zdobywaliśmy doświadczenia w ramach mechaniki kwantowej, to niczego nie będziemy w stanie przewidzieć. Do tego, żeby cokolwiek przewidzieć, musimy mieć pełną wiedzę, czyli wielowymiarową fizykę kwantową. I do tego
Trzeba dążyć, żeby ją poznać. Jest możliwość. Nie trzeba mnie słuchać. Wykłada ją bardzo ładnie Haramein. Jest polskie tłumaczenie. I teraz, w momencie, kiedy wysłuchamy tego tłumaczenia, trzeba zacząć myśleć i automatycznie, można powiedzieć, dostosowywać religię do fizyki. Bo religię można zintegrować z fizyką. Automatycznie dowiemy się, czym jest Bóg, gdzie rezyduje, jest wszędzie. Nie umieścimy go na ołtarzu. To nie jest postać humanoidalna. Bóg jest wszędzie, jest nawet w każdym z nas. Haramein to też pięknie opowiada. Tak. Także jeżeli chcemy się uczyć, mamy możliwość, mamy internet. Uczmy się, przygotowujmy się do tego, by stworzyć tutaj nową ziemię. Czyli tę ziemię, która będzie wspólnotą dla wszystkich. Bo nieprawdą jest, że natura ludzka z natury jest zła. Nie. Myśmy taką naturę stworzyli sami. My jesteśmy kreatorami. To jest nasze dzieło. Jeżeli wyzwolimy się z tej kreacji i stworzymy nową, jeżeli starą odrzucimy, a nową stworzymy, będziemy inni i będziemy w innej rzeczywistości żyć. W gruncie rzeczy niewiele powiedziałyśmy o tej galaktycznej koniunkcji, ale jest jeszcze następna niedziela i następna. Z przyjemnością. To jest jakby wstęp do wszystkiego. Ale wiesz, Danusia, jeszcze takie dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Jedna to taka, że właśnie nie tylko ofiarowywać jakby miłość każdemu i pokazywać tą miłość, bo myślę, że to jeszcze... Widzieć człowieka w drugim człowieku, nawet jeżeli to jest ktoś o innej orientacji seksualnej, innego koloru skóry, wyznającym inną religię. To nie ma znaczenia. Jest to dokładnie ktoś taki sam jak my. Tak. Zawsze trzeba pamiętać. Dokładnie. I nie wszystko krytykować, co jest w drugim człowieku, bo pamiętajmy, że my widzimy siebie w drugim człowieku, czyli tak naprawdę siebie krytykujemy. Tak prawdę powiedziawszy, ja bym tutaj polemizowała, bo owszem, to tak bardzo ładnie brzmi, że my widzimy siebie w drugim człowieku, ale prawda jest taka, że ten, który nie potrafi zobaczyć siebie samego, nie jest w stanie również zobaczyć człowieka w drugim człowieku. No, to też jest ważne, co powiedziałaś i mądre. Tak, ale ja uważam, że no, czasami naprawdę wiele rzeczy nam się nie podoba, potem się okazuje, że to po prostu siedzi w naszej podświadomości i to jesteśmy my. I to po prostu wypluwamy w jakiś sposób. No bo my automatycznie przyciągamy do siebie ludzi podobnych. No, na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy sobie na nasze partie polityczne, to one też gromadzą w swoich strukturach ludzi do siebie podobnych. Jeżeli wyciągnąć jakiegokolwiek członka z PiS-u i spojrzeć na niego z boku i później na całą formację, to tak jakby byli wykrojeni z jednej sztancy. Dokładnie to samo jest w Konfederacji, dokładnie to samo jest w PSL-u. Na dobrą sprawę też dużo ludzi podobnych jest w PO, ale mają jedną wadę generalną, której się nie potrafią pozbyć. Chcą się dopasować do wszystkich, a to nie da rady. To inni powinni się dopasowywać do nich, jeżeli oni chcą cokolwiek zmieniać. A przez to, że się chcą dopasowywać do wszystkich, wpadają w rezultacie też w autorytaryzm. Przecież popełnili kolosalne błędy wtedy, kiedy przegrali kolejne wybory i PiS doszedł do władzy. Dlaczego nie dopuścili wolnego wyboru wieku emerytalnego? Dlaczego nie dopuścili do wolnego wyboru wieku, w którym dziecko rozpoczyna edukację? Niech rodzice decydują. A tymczasem rozpętali piekło, bo natychmiast się pojawili ludzie, którzy zaczęli bronić dzieci przed tymi zmianami. Prawda. Prawda. Jeżeli ma
PO naprzeciwko siebie autorytarną władzę, nie musi sama być autorytarna. Niech da ludziom wolność, o której mówi. A wtedy wszystko może się zmienić. Tak, Niech nie doprowadza do tego, żeby w końcu nie było możliwości nawet dyskutowania, co jest lepsze, co jest PiS czy PO. Bo w rezultacie wychodzi na to, że one się niewiele różnią, a przecież się różnią ogromnie. No tak, ale to widzisz, to by musieli być ludzie tam naprawdę tak myślący. Naprawdę, bo jak oni tylko tak myślą pod publikę, no to jest jak jest. No i prawo rezonansu. No właśnie. Oni chcą się dostosowywać do PiS-u. Jeżeli będą się dostosowywać do PiS-u, to rzeczywiście będziemy mieli popis. Ja rozumiem, że oni to mówią dla elektoratu PiS-u, że Żeby jeżeli... przyciągnąć, nie przyciągną PiS-u. No przy okazji jeszcze, jak patrzę, ja bym nie chciała być w tym elektoracie. A najwyżej innych zniechęcić. No właśnie, to prawda. Danusiu, dziękuję Ci za dzisiaj. Było jak zawsze miło, chociaż dzisiaj trochę politycznie nawet było. No ale jest... Powiedziawszy, nie ma wiedzy bez polityki. Polityka jest to po prostu sposób organizowania się nie tylko społeczeństw, wszelkich wspólnot. To bo prawda. społeczeństwo powinno być wspólnotą, no ale nam to wybito z głowy. Tak, bo my zawsze musimy po jakiej stronie się opowiedzieć. My tu, wy tam. No, bo widzisz, nie ma rządzenia bez dzielenia. Mhm. A my chcemy łączyć. A my chcemy łączyć. I dlatego przyznam się szczerze, jestem zdumiona tym, że u nas jest tak wielu jeszcze ludzi, którzy chcą się wyłączyć z Unii Europejskiej. Ja nie twierdzę, że Unia Europejska jest znakomita. Ma wiele wad, tak jak wiele wad ma Polska. Jak rodzina. I jak rodzina. Rodzina też ma wiele wad. Niemniej jednak, jeżeli my zaczniemy zmieniać siebie, to zmienimy i rodzinę, i Polskę, i Unię Europejską. I świat. I świat. Ziemski świat. Ziemski świat. Dziękuję.